Dzień dobry, witam Was w dzisiejszym odcinku. Zbliża się sezon urlopowy, wyjazdy krótsze, dłuższe i zawsze problem, co zabrać ze sobą na taki wyjazd, żeby było wygodnie, żeby było przebiegnie, żeby było też i modnie, bo nie każda z nas urlop spędza w górach czy na rowerze i potrzebuje typowo takich specjalistycznych ubrań, ale chcemy fajnie wyglądać, ciekawie wyjść na wieczór, gdzieś na jakąś kolację, lampkę wina, co zabrać ze sobą do walizki i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku właśnie pokażę Wam ciekawe, mam nadzieję, propozycje, takie, które wykorzystacie na urlopie, ale także później wracając spokojnie założycie te rzeczy w mieście do codziennego chodzenia. Pokażę Wam, w jakim stylu ja pakuję swoją walizkę, co ja zabieram na wakacje, a jeżeli coś z tych propozycji Wam się przyda, to bardzo się będę cieszyć i mam nadzieję, że ułatwię Wam takie wyjazdowe pakowanie. Wszystko też zależy od tego, gdzie jedziemy i tak jak Wam wcześniej wspominałam, jaki charakter mają nasze urlopy. Czy to jest typowo wypoczynkowe i zwiedzanie miasta, trochę plażowania, wieczorem spacery, czy bardzo intensywnie, czyli rower, jakieś góry, więc na pewno te walizki nasze będą się troszkę różniły. Ja raczej tą pierwszą formę wypoczynku wybieram, więc lubię mieć rzeczy i takie sportowe. Lubię też mieć coś takiego eleganckiego na wieczór, ale powiedzmy nie wieczorową sukienkę, ale na przykład coś w stylu takiej lnianej sukienki. Podstawą zawsze są tkaniny. Wszystko musi być z naturalnych tkanin, tym bardziej, że jeżeli wybieramy się gdzieś do ciepłych krajów, więc wiskozy, bawełny, lny, bambusy, wszystko to, co jest naturalne, będzie najlepiej nam się sprawdzało. Szybko schnie, może być nawet troszkę wymięte, nie przeszkadza to naturalnym tkaninom i nic nie przeszkadza, żeby to wszystko było ładne. Mam ochotę zmierzyć tą sukienkę, bo wiem, że wykorzystam ją latem do chodzenia normalnie w mieście, ale też świetnie sprawdzi mi się właśnie na urlopie, także sprawdzimy fason bardzo ciekawy. Tutaj takie szczepaneczki, ładne złote guziki, pasek. Tutaj uzupełnię to na wczasach klapkami, jakimś kapeluszem i będzie świetna stylizacja taka letnia, ale też bardzo spodobał mi się ten komplet ze spodniami i jego też zmierzę, bo w ogóle zestawy takie ze spodniami są bardzo funkcjonalne na wyjazdach, bo same spodnie założycie do przeróżnych gór, czy t-shirtów, czy jakichś topów. Na to możecie założyć coś na wierzch typu katana jeansowa, czy nawet jakaś koszula. Samą bluzkę wykorzystacie do krótkich shortów i zawsze mając 2-3 takie zestawy, nawet kolorowe, jeden gładki, potem możecie to wszystko mieszać i zabierając 3 zestawy ze sobą, co najmniej 9 różnych stylizacji jesteście w stanie stworzyć, właśnie mieszając ze sobą te rzeczy. Sprawdzimy, jak wygląda ten komplet. Ja już wcześniej zobaczyłam, że to jest wiskozowa podszewka, więc będzie fajny na upały, będzie nam komfortowo, jeśli chodzi o wygodę. Tutaj przykład kolejnego kompletu, ja już go Wam chyba pokazywałam, teraz to już jest 3. kolor. W każdym odcinku gdzieś wpada mi w ręce kiedyś brązowy, kreszowy, jasny, a teraz w kolorze takiego naturalnego lnu. Kolejny świetny set właśnie na wyjazd, na urlop, na nawet jednodniową wycieczkę. Pod spód zakładacie t-shirt, czy coś na szelkach, to może Wam służyć na przykład na tygodniowym wyjeździe jako kurteczka, bomberka, którą założycie i na sukienkę, i do shortów, i do jakichś cienkich jeansów. Wykorzystacie ją na pewno na takie chłodniejsze wieczory. Same spodnie, tak jak wspominałam wcześniej, do przeróżnych gór, topów. W Waszej walizce nie powinno też zabraknąć lnianej lub wiskozowej koszuli. Jeżeli chodzi o długość, to już wybieracie ją sobie same. Jeśli lubicie mieć przykryte biodra, coś dłuższego. Jeśli niekoniecznie, może być to coś krótszego i też taką koszulę możecie potraktować jako narzutkę na bluzkę bez rękawów czy na jakiś top. Możecie taką koszulę założyć na kostium kąpielowy, jeżeli jesteście gdzieś nad morzem czy na basenie. Możecie taką koszulę założyć do krótkich shortów, do jeansów, do lnianych spodni, chociaż ja od razu Wam powiem, że na urlop nie zabieram praktycznie jeansów wcale. Może jedną parę takich miękkich, cienkich, które są wygodne i komfortowe, bo po prostu w upale jeansy się nie sprawdzają. Także taka koszula też w walizce powinna się znaleźć. Może być kolorowa, może być w pasy, może być gładka, tak żeby Wam pasowała do innych rzeczy.
I zawsze ja osobiście przed wyjazdem robię sobie takie zestawy i patrzę, co mi do czego pasuje, żeby ograniczyć ilość ubrań, a móc z tych rzeczy, które mam, stworzyć jak najwięcej zestawów. Jeśli nie komplet, czyli góra i dół z jednakowego materiału, to wystarczy, że zabierzecie ze sobą same spodnie i na przykład kilka bluzeczek sweterkowych tego rodzaju. One już będą bardziej dopasowane, to będzie forma takiego krótszego żakiecika, ale zobaczcie, na przykład konkretnie ten, naturalna tkanina, również rozpinany, czyli na przykład możemy założyć na jakiś top na szelkach, czy nawet na jakąś lnianą sukienkę, tak żeby okryć ramiona. Często bywamy w takich miejscach, gdzie zwiedzając potrzebne są właśnie zakryte ręce, czy długa sukienka. Mając taką bluzeczkę, czy to w torbie, czy nawet na sobie, zawsze jesteście przygotowane na tego typu sytuacje. Jeżeli nie chcecie długich spodni, bo często dziewczyny mówią, że na lato nic długie, żadne długie rękawy, żadne długie spodnie, chociaż ja uważam, że jeżeli mamy ciało zakryte naturalną tkaniną, to jest nam mniej gorąco niż mamy je odkryte i praży na nie słońce. Możemy wykorzystać shorty, ale też nie krótkie spodenki takie z jeansu, które macie opięte, jest Wam ciasno, jest Wam gorąco, tylko z tkaniny przewiewnej, lekkiej typu wiskoza czy len o szerszej nogawce. Wtedy nie dość, że noga szczuplej wygląda, to po prostu jest Wam wygodniej. Tutaj akurat jest takie połączenie z takim krótkim żakietem, świetnie to wygląda, bo to kolejna rzecz, którą można mieć jako tylko jedną na bardzo taki letni urlop i też ją nosić i do spodni, i na sukienkę, czy w całości w takim zestawie. Mam ochotę, powiem Wam, zmierzyć ten komplet i zobaczyć, jak wyglądają te shorty i ten żakiet. Tutaj znalazłam coś już tak bardzo, bardzo wygodnego, urlopowego, taki set ze spodniami z wiskozy. Ta wiskoza jest kreszowana, szerokie spodnie i do tego krótka bluzka. Po pierwsze, będzie nam bardzo komfortowo, jeśli chodzi o tkaninę. Po drugie, nie musimy się martwić, że będzie pomięte, bo zobaczcie, ta bluzka i spodnie są już takie kreszowane, wymięte na stałe, więc idealne do walizki na wakacje, tam gdzie nie mamy żelazka, nie chcemy się bawić w jakieś prasowanie. Taki zestaw przyda nam się praktycznie na cały wyjazd. Zmierzymy? Zobaczymy, jak wygląda. Bardzo dużo jest propozycji z naturalnych tkanin, różnego rodzaju sukienek, spodni. To wszystko można wykorzystać na urlopie, a później świetnie nadaje się do chodzenia na co dzień. O, spójrzcie, tutaj taka narzutka safari, którą można nosić jako bluzkę, można założyć do spodni, do shortów, narzucić na sukienkę. Bardzo wielofunkcyjna rzecz. I dodatkowo jeszcze z naturalnej tkaniny. Myślę, że na taki okres letni, nie tylko na urlop, takie coś się przyda. Tutaj też znalazłam taką ciekawą sukienkę. To jest 97% wiskozy. Tak, więc też nie gorąca, bez podszewki. Świetna na letnie jakieś wieczorne wyjście. Tutaj jak już będziemy opalone, dekolt taki amerykański, czyli mocno podkrojony, do tego jakieś złote klapki i możemy zadawać szyku wieczorem. Tutaj też różne kolorowe spodnie, ale to jest 100% poliester i mimo tego, że cienkie, będzie nam bardzo gorąco, więc takich tkanin unikamy. Setów takich sportowych jest naprawdę ogromny wybór. Spójrzcie, tutaj w kolorze takiej mocnej cegły, też na tej samej zasadzie szerokie spodnie i góra w formie takiej bluzy, koszuli, bluzki. Jak ją będziemy nosić, tak będzie ok. Na wyjazdach lubię też zakładać rzeczy trochę inne niż noszę na co dzień, czyli mam większą odwagę, żeby założyć krótszą sukienkę, coś bardziej odkrytego, wydekoltowanego. Zawsze podchodzę do tego tak, że nikt mnie tam nie zna i lubię po prostu krótsze rzeczy. Znalazłam ciekawą sukienkę z dłuższym rękawem, która też świetnie będzie wyglądała z klapkami czy z jakimiś butami na koturnie. Jest wiskozowa, ale już dla mnie ma bardzo duży minus, bo podszewka jest z poliestru, więc nie nadaje się to na taki upalny jakiś dzień. Można założyć w chłodniejszy, chociaż wolałabym mieć ten komfort i mieć po prostu coś naturalnego od stóp do głów. Świetna spódnica. Tego typu spódnice na gumie
Ja wykorzystuję dwojako. Jako spódnicę do topów, t-shirtów czy do jakiejś krótkiej bluzki, ale bardzo często, jeżeli ta guma mi tutaj pozwala, zakładam to jako sukienkę. Po prostu tutaj w okolicach biustu jest ta guma i taka wychodzi z tego sukienka midi. Często zakładam taką spódnicę na przykład na plaży, kostium kąpielowy, podciągam tą spódnicę wysoko jak sukienkę i mam już plażową taką sukienko-narzutkę. To jest bawełna i chyba bawełniana podszewka, chociaż oj nie, szkoda, poliester, ale sam zamysł bardzo dobry. Bardzo lubię spodenki o fasonie paperback, czyli takie, które są związywane w talii, a tutaj na górze sterczy nam taka a la falbanka. One bardzo się dobrze układają na sylwetce. Tutaj odstający ten kawałek świetnie maskuje brzuch i dodatkowo zawsze mają szeroką nogawkę, którą ja będę powtarzać zawsze, powinnyście wybierać właśnie kupując spodenki. Im szersza nogawka, tym noga wydaje się szczuplejsza. Tutaj jeszcze bardzo duży plus za kolor. Tutaj kolejny świetny zestaw, szerokie lniane spodnie, ale takie krótsze. Do tego bardzo fajny sweterek, zaraz zobaczę skład. Wisko za 93%, złote klapeczki albo sportowe jakieś sneakersiki, super propozycja na taki weekend wakacyjny, na jakiś spacer, czy po prostu do walizki na urlop. Tu znalazłam coś ciekawego, zobaczcie, taką ogromną oversize'ową koszulę, która jednocześnie może być sukienką. Ja bym ją nosiła jako sukienkę, rozpięta tutaj na dole, oczywiście na górze, i do tego klapeczki czy jakieś buty na koturnie. Ja to bym się pokusiła też o kowbojki. Tutaj można jeszcze dołożyć jakiś pasek taki na luzie. Zaraz coś poszukamy takiego może ażurowego, parcianego, może z jakimiś koraliczkami, ale też taką koszulę wykorzystałabym jako narzutkę, na przykład do spodni i jakiegoś topu. Świetna propozycja. Bawełna, ażur i coś ciekawego innego. Bardzo dużo tych ażurków, tego stylu boho. On jest widoczny naprawdę w tym sezonie dosyć mocno. Tutaj z takimi mikroshortami. Też jeżeli lubicie takie shorty krótkie, genialny urlopowy zestaw. Niegorący. Ja zawsze wychodzę z tego założenia, że jeżeli możemy się ubrać ładnie, nawet na urlopie, to powinnyśmy to robić. Nie zakładamy getrów, które i podkoszulka, i tak na przykład chodzimy i zwiedzamy. Ja wiem, że może to jest wygodnie, niektórym to nie przeszkadza, ale ja uważam, że getry to nie są spodnie i tego typu garderoby nie nosimy na ulicę, tylko, nie wiem, na fitnessie, do sprzątania, do ogródka, a jeżeli już bardzo chcemy mieć takie leginsy, żeby nam było wygodnie, zadbajmy o to, żebyśmy miały na przykład dłuższą jakąś bluzę czy koszulę, żebyśmy jednak te pośladki miały zakryte. Ale wracając do tego kompletu, też naturalna tkanina, naturalna podszewka, nawet one nie mają podszewki, wiecie, to jest taka fajna, mięsista tkanina, która powoduje to, że nie będą prześwitywały te spodenki, świetna bluzka, możemy ją wykorzystać do szerokich lnianych spodni, niekoniecznie z tymi krótkimi. Ale bardzo ciekawy i taki oryginalny set. Jeśli poszukujecie romantycznej letniej sukienki, to spójrzcie, jaką znalazłam, przepiękną, haftowaną, z takim ażurowym tutaj, z ażurowymi prześwitami. Przód krótszy, tył dłuższy, na cienkich szelkach i chyba ją wezmę, wiecie, do zmierzenia. Zobaczymy, ona będzie na pewno pięknie leżeć, a latem po takich wakacjach z mocnym słońcem będzie przepięknie wyglądała na opalonej skórze. Jeśli nie macie sukienki na lato, planujecie kupić, to już Wam mówię, że ta w Zarze, którą mierzę w tej chwili, jest sukienką idealną. Spełnia wszystkie funkcje, które powinna spełniać elegancka letnia sukienka, a zarazem sportowa. To jest sukienka pod tytułem niezbędna na lato. Tkanina naturalna w 100%. Świetny fason, który nie poszerza w biodrach. Zwróćcie uwagę, ona bardzo ładnie się tutaj układa na biodrach. Tam, gdzie trzeba, jest płasko. Ma kieszenie, świetną długość, którą nawet te dziewczyny, które są niższe, będziecie mogły obciąć, jeżeli będzie na Was za długie. Ja powtarzam zawsze, mam 1,63 m, noszę sukienki maxi, także nie bójcie się długości, bo ona zawsze wyciąga, wydłuża.
wręcz przeciwnie, krótsze rzeczy przecinają sylwetkę w połowie i skracają. Eleganckie złote guziki, świetny pasek, on jest w komplecie. Rękaw, który jest kimonowy, jest krótki, ale jednocześnie zakrywa nam pachę, kawałek ramienia, jeżeli nie lubimy tutaj mieć odkrytych. I kołnierzyk, czyli fason szpizjerki, który ja osobiście uwielbiam. I to jest sukienka, którą założę do pracy, sukienka, którą założę na popołudniowy spacer, zapakuję ją do walizki i założę ją na urlopie. Bardzo funkcjonalna, przy tym elegancka. Dobrałam do tego klapki, których już Wam mówię, że się zakochałam i wracają ze mną. To jest ten rodzaj butów, to jest taka ażurkowa, sznurkowa ozdoba. Są bardzo wygodne i takie klapki, jeżeli nie chodzę w nich po mieście, to bardzo często wykorzystuję na urlopach, na przykład jak jestem gdzieś w hotelu i potrzebuję zejść na śniadanie, czy do lobby, czy no po prostu chodzić po hotelu i żeby to nie były buty, ani żeby to nie były kapcie, to zawsze wybieram tego rodzaju jakieś miękkie, wygodne klapki, a jednocześnie ozdobne, bo mogę do nich założyć i krótkie spodenki, i krótką jakąś sukienkę, shorty, długie spodnie i bez problemu będą pasowały mi do wszystkiego. Oczywiście uzupełniam koszyczkiem, bo w tej chwili te wszystkie koszyki, torebki takie z rafi, z tych naturalnych tkanin są bardzo modne. I taka mini torebeczka też o takim dosyć chyba jest pakowna. O, zobaczcie, ma dno sztywne, więc tutaj jak coś włożymy do środka, to nie będzie nam tak smętnie zwisało. Ma podszewkę, ma kieszonkę w środku, także bardzo praktyczna i w sumie powiem Wam, że taka torebka jedna na urlopie w zupełności wystarczy, żeby nam pomieściła to, co niezbędne, a fajnie wyglądała do wszystkich stylizacji, jakie planujemy sobie zabrać. Od krótkich spodenek po shorty, po długie jakieś spodnie, dżinsy czy komplety ze spodniami lub spódnicami. Ten set wybrałam ze względu na fantastyczne połączenie kolorów morskiego, a w zasadzie takiego kobaltowego z czekoladowym brązem. Świetne spodnie, spójrzcie, szerokie, ale takie dopasowane tutaj elegancko w biodrach, z dobrym paskiem, takim też w wakacyjnym stylu i do tego top, który jest dosyć mocno wycięty i tutaj proponuję wybierać o rozmiar mniej niż nosicie, bo ja wzięłam MK, on jest zdecydowanie za duży, tutaj byłaby lepsza SK. Ma delikatny dekolt z tyłu i tutaj musicie sobie już po prostu dopasować do swojego rozmiaru. Spodnie trzymają rozmiar, to jest MK. Do tego przepiękny koszyk płócienny, wykończony taką ekoskórą, ale pasujący do naprawdę wszelkich stylizacji letnich, bo i właśnie widzicie do takiego kompletu i będzie świetnie grał z sukienką i z shortami i z jakimś kompletem takim bardziej zabudowanym. Mam żakiet od kompletu, który zaraz będę mierzyć, a mówiłam Wam wcześniej o wszelkiego rodzaju narzutkach, koszulach, wdziankach i to jest właśnie taka rzecz, tutaj kolorystycznie nie do końca gra, bo jest bardziej biała ta narzutka, kremowy spód, ale zobaczcie, jeżeli zabierzecie taki właśnie zestaw jakiś z długim rękawem, czy to z koszulą, czy z jakimś lekkim żakietem, zawsze będziecie mogły narzucić go po prostu na coś innego, takiego na szelkach, bez rękawów i stworzy Wam się kolejny świetny zestaw. On się nadaje do miasta, później do chodzenia normalnie na co dzień, do pracy, ale taki wygląd na urlopie też jak najbardziej, przynajmniej dla mnie ma znaczenie. To też jest czas, kiedy odpoczywam, kiedy lubię dobrze wyglądać. Popatrzę w lustro, jestem zadowolona, do tego jeszcze słońce, wiadomo, wolny czas, wakacje, to wszystko zawsze jest na plus, więc i ten strój, ten wygląd nasz też niech będzie taki luźny, wakacyjny, ale mimo wszystko elegancki. To jest komplet, jeśli chodzi o długość spodni, który od razu Wam się przyznaję, zakładam tylko i wyłącznie na urlopie. Po mieście nie chodzę w krótkich spodenkach, nie czuję się komfortowo, ale gdzieś tam na wyjeździe, jak już ta noga jest taka mocno opalona, jak najbardziej tak. Ten żakiet, który miałam wcześniej do tych spodni kolorowych, on jest kompletem do tych shortów. Zwróćcie uwagę na fason spodni. Szeroka nogawka i zobaczcie, automatycznie noga wydaje się szczuplejsza. Nawet jak ona jest okrąglejsza, jeżeli będziecie miały spodenki tutaj szersze, dla mnie taka idealna długość, to powiem Wam, byłaby 10 przed kolano, wtedy czuję się najlepiej, ale tak jak Wam mówię, gdzieś tam na plażę,
spacerek tam, gdzie mnie nikt nie zna, mogę i założyć takie krótkie spodenki. A w ogóle jak jest taka skóra opalona, czy nogi szczególnie, to wtedy one się wydają dużo ładniejsze, chowają wszelkie mankamenty. Zresztą nie muszę Wam tego tłumaczyć, wiecie o tym. I zobaczcie, kolejny świetny zestaw, który możemy zabrać ze sobą na urlop i wtedy bez problemu zakładamy to jako zestaw, taki na elegancko, na przykład gdzieś na zwiedzanie jakiegoś miasta, na popołudniową kawkę, ale oddzielnie shorty założymy do t-shirtu i klapeczek na wyjście takie, powiedzmy, bardziej na luzie. Sam żakiet założymy do wszelkiego rodzaju sukienek, spodni, rzeczy na szelkach. Także ja, powtarzam to już któryś raz, rekomenduję zabieranie zestawów na wakacje po to, żeby móc je potem mieszać w zależności od tego, jakie mamy potrzeby i gdzie jesteśmy. Ten komplet zwrócił moją uwagę już na stronie w Zarze. Jak sobie przeglądałam, przygotowując się do dzisiejszego materiału, co bym mogła zmierzyć, to właśnie bardzo chciałam zobaczyć ten komplet. Uwielbiam takie nieoczywiste rzeczy. Niby piżamka, bo paseczki, ale jednak jakiś haft, naturalna bawełna, czyli tkaninę, którą ja uwielbiam na lato, taką płócienną. Spodnie o takim kroju kulotów, czyli rozszerzony, ale takie przykrócony. I bluzka, który osobiście fason uwielbiam, bo mam dużo takich właśnie wiązanych z delikatną baskinką, która jeżeli nam tutaj odstaje, to automatycznie robi nam wąskie biodra. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Spodnie są w rozmiarze S, powinny być MK, ale niestety nie były, więc od razu zwrócę Wam uwagę, to co pokazywałam kiedyś przy spodniach. Rozchodzą się troszkę kieszenie, bo one są po prostu w tym miejscu za wąskie, powinny być luźniejsze. Co do bluzki, mam M-kę, powinna mieć chyba L-kę, żeby schodziły mi się tutaj bez problemu te sznureczki, ale tak do końca to chyba nie jest krój dla mnie, więc odpuszczę sobie ten zestaw, chociaż jest przepiękny. Jeżeli lubicie takie nietuzinkowe rzeczy, oryginalne, to świetnie będzie wyglądał na lato taki zestaw i na urlopie, i na co dzień. Do biegania sama bluzka, do granatowych spodni, do takich klasycznych, prostych, nawet do cienkich jeansów. A tego typu te spodenki z białym t-shirtem czy z bluzeczką na szeleczkach też będą świetnie wyglądały. Ja lubię inność, oryginalność, niepowtarzalność, więc ten komplet dla mnie jest taki. Jeśli byłby idealny rozmiarowo, byłby już mój. Mierzę teraz tą ażurową sukienkę, którą pokazywałam Wam na sklepie. Jest przepiękna, bardzo lekka. Zobaczcie, ma takie delikatne przeźroczystości, ale one nie są na tyle wulgarne, że będą nam, powiedzmy, mocno prześwitywały ciało. Są dosyć gęsty jest ten ażur, także bez problemu możemy taką sukienkę nosić. Jeżeli chcemy biustonosz jakiś bez ramionczek, ona jest akurat tutaj, zobaczcie, gdzie biust świetnie podszyta tkaniną, w ogóle nic nie prześwituje. Śliczna letnia sukienka, fajna długość, tył delikatnie dłuższy, falbana. Oczywiście to jest taki już typowo letni, wakacyjny look, czyli klapki, koszyk, można jakąś chustę czy kapelusz na głowę. Widzę się w ciepłym kraju, z wysoką temperaturą, po południu na spacerze. Ale sukienka jak najbardziej nadaje się także do noszenia normalnie na co dzień. A zobaczymy, jakby wyglądało to wdzianko, które wzięłam jedno i twierdzę, że ono pasuje do wszystkiego. I zobaczcie, jesteście gdzieś w mieście, planujecie zwiedzić jakąś katedrę, kościół, nie wolno wejść z rękami odkrytymi. Macie takie wdzianeczko, które zabrałyście z krótkimi spodenkami i już okryjecie sobie ramiona bez problemu. Wejdziecie tam, gdzie wejść nie można. Czasami się nagle robi chłodno, zajdzie słońce, deszcz. Zobaczcie, jak takie wdzianko potrafi być wielofunkcyjne. Szczególnie o takiej krótszej długości, bo ono będzie nam właśnie pasowało i do szerokich spodni, i do krótkich spodenek, i do szerokiej spódnicy, do wąskiej, praktycznie do wszystkiego. Także raczej wybierajcie takie długości do połowy bioder, bo wtedy założycie je po prostu do wszystkich innych rzeczy. Pozostając w temacie sukienek, jeżeli planuję urlop taki typowo wypoczynkowy, czyli basen, plaża, to nie może w mojej walizce nigdy zabraknąć tego typu sukienki, którą mogę zarzucić na kostium kąpielowy i swobodnie poruszać się, powiedzmy, przy hotelowym basenie. Mogę w takiej sukience pójść na plażę, zabieram ze sobą koszyk, może już nie materiałowy, ale taki typowo plażowy, jakiś z rafii czy z jakiejś
trawy morskiej. Jeżeli nasz urlop spędzamy w hotelu, przy basenie, jeżeli idziemy do restauracji, to zawsze miejmy właśnie tego typu sukienkę, którą narzucamy na kostium. Nie wypada w samym kostiumie chodzić po hotelowych korytarzach. Zawsze bądźmy okryte. Bardzo często właśnie widzę, że panie czy do baru, nie mówię o takim barze plażowym, tylko takim hotelowym, czy wręcz po hotelu w windzie, wychodzą z basenu, opalały się, jadą w kostiumie kąpielowym do hotelu, do swojego pokoju. Jest to po prostu takie nieestetyczne. Wystarczy, że mamy ze sobą taką jedną sukienkę z tkaniny oczywiście naturalnej, w Waszych ulubionych kolorach. Jedna sztuka wystarczy Wam na cały wyjazd, czyli plaża, basen, jakiś, nawet i można taką sukienkę na spacer założyć bez problemu. Macie okryte ramiona, ona jest lekka, zwiewna, ma dekolt, ma rozcięcia, także na pewno taka sukienka Was nie zagrzeje, a zawsze będziecie elegancko i estetycznie wyglądały właśnie w takim stroju, bo też o ten nasz wygląd w takich miejscach powinnyśmy dbać. Nie wszystko się nadaje do założenia, nie zawsze wypada. Także wydaje mi się, że lepiej mieć świetną rzecz na sobie, niż nie mieć jej wcale. Bardzo uniwersalny zestaw ze spodniami. To jest ten, o którym Wam mówiłam, że możemy nie widzieć żelazka przez cały wyjazd. Szerokie spodnie, one są na sznureczku i jednocześnie na gumie. Mam na sobie rozmiar M. Uważam, że jest idealny. Spodnie mają kieszenie. Bardzo dobrze się układają. Powiem Wam, że nawet i ta długość jest taka jak najbardziej ok, może troszeczkę tak o 1 cm bym je skróciła. I świetna, luźna bluzka. Zobaczcie, ona ma nawet taki rękawek lekko rozszerzany, więc i niską linię ramion, więc dziewczyny, które mają troszkę większe rozmiary, większe biusty, jak najbardziej możecie próbować mierzyć. Tkanina jest na tyle miękka, że ona nie poszerza, bo się świetnie układa, leciutko rozszerzana, więc zobaczcie, ta góra jest szersza, automatycznie dół robi nam się taki zgrabniejszy, węższy. Jeszcze tutaj z tyłu jest takie ciekawe marszczenie, które powoduje to, że ta bluzeczka jest taka luźna, fajna długość do bioder. Świetny zestaw taki na lato i na urlopie, i na co dzień. Bluzeczkę możemy potraktować jako narzutkę, czyli pod spodem zakładamy coś na szelkach, czy bez rękawów, czy nawet na jakąś sukienkę i same spodnie do klapek, do sneakersów, zwykły t-shirt, kurtka jakaś jeansowa, czy jakieś inne wdzianko. Świetny set na lato. Taki zestaw, chociaż jeden, myślę, że każda z nas powinna mieć w szafie, bo jest na tyle uniwersalny, że go wykorzystamy. Zobaczcie, jak ten koszyk świetnie pasuje do wszystkiego, co mierzę. Więc jeżeli planujecie jakiś zakup letniej torebki, to pomyślcie właśnie o czymś takim średniej wielkości, żeby pasował i do sukienek, i do sportowych rzeczy. Tutaj jeszcze to wykończenie tą brązową ekoskórą jest bardzo takie kontrastujące, fajnie to wygląda. Te spodnie wzięłam do zmierzenia, bo uważałam, że są świetne, ale już Wam mówię, że jest duża rozmiarówka, są za długie, ale fason jest rewelacyjny do wszelkiego rodzaju letnich gór. Tutaj akurat założyłam taki ażurowy sweterek w formie takiej polówki. Bardzo dużo jest propozycji takich z kołnierzykami. W tej chwili jest powrót do lat 70., więc właśnie te kołnierzyki wszędzie występują. Fajnie można je łączyć z lnianymi spodniami albo z jakimiś innymi. Tutaj jest taka, zobaczcie, mam na sobie eskę. Ta bluzeczka jest bardzo duża, taka oversize'owa. Ona ma być właśnie w takim stylu. Do tego zakładamy mocno szerokie spodnie i tworzy nam się taki nowoczesny marynarski zestaw. Przy okazji tych spodni od razu Wam mówię, że pod białe spodnie nie zakładamy białej bielizny, tylko w kolorze cielistym. Wtedy ona nam się nie będzie odznaczała. Wbrew pozorom pod białe prześwituje. Więc pamiętajcie, że do takich spodni musicie mieć cielistą bieliznę. Ja mam nawet takie, zobaczcie, bieliznę beżowo jasną i ją już tutaj widać, powinna być taka w kolorze mojego ciała. Spodnie są z zaszewkami, tak jak mówię, one są troszeczkę za duże na mnie, ale ja bym tutaj szerokość w pasie zostawiła, oczywiście skróciła i w takim zestawie chodziłabym
wakacyjnie, po mieście, ale też na urlopie. Od razu chcę podkreślić, bo wiem, że będzie dużo głosów. Spodziewam się, że mogą być takie opinie, że na urlop się jedzie po to, żeby wypoczywać, a nie po to, żeby się stroić. Ja wszystko rozumiem, każdy inaczej wypoczywa. Ja akurat pokazuję Wam, jak ja podchodzę do stroju na wakacjach, że też dbam o to, żeby on był elegancki, ciekawy i taki, powiedzmy, w moim stylu. Nie biorę wyciągniętych podkoszulków, leginsów, tak jak mówiłam, nie odpoczywam na rowerze czy chodząc po górach, więc moje stroje są zupełnie inne i myślę, że wiele osób właśnie podziela moją opinię, że i na urlopie, i na wypoczynku możemy świetnie wyglądać, nic w tym nie przeszkadza. Mój ulubiony fason krótkich spodenek, czyli paperback. Związane w talii i tutaj, zobaczcie, taka tworzy się naokoło falbaneczka. Ona świetnie maskuje brzuch. Widzicie? Także związujemy się po prostu jak taki woreczek. Szeroka nogawka. Tutaj jest świetny kolor, taki rudo-cynamonowy. Jeszcze ten pasek wykończony takim białym przeszyciem. I tutaj no nic innego nie pasuje jak bluzka w boho stylu. Świetnie się komponują te klapki ażurkowe, ale ja założyłabym tutaj krótkie kowbojki do tego, bo bardzo lubię tak latem chodzić. Sama bluzka później do wykorzystania świetnie do jeansów, do innego rodzaju spodni, shorty, oczywiście też z t-shirtem. Właśnie ja lubię łączyć w ten sposób, nie tak powiedziałabym brzydko, nie pospolicie, tylko prosto, tylko zawsze lubię, żeby coś się działo. Jak mam krótkie spodenki, to zakładam do tego ciekawą koszulę właśnie na przykład w takim stylu. Te wszystkie komplety, które mierzyłam, zestawy, możemy uzupełniać taką biżuterią typowo letnią, z jakimiś elementami. Zobaczcie, tu są ryby, żółwiki, czyli wszystko to, co nam się kojarzy z morzem, z plażą, jakieś na przykład duże perły, czy masa perłowa, tego typu sznurki. No świetnie to wygląda. O, zobaczcie, tutaj nawet zebra, jak ktoś lubi. Tutaj możemy już takiego charakteru nawet nadać, powiedziałabym, wesołego, takiego na luzie. I tego typu biżuteria, jeżeli nie nosimy jej na co dzień, bo powiedzmy do pracy niekoniecznie ona się nadaje, ale na wakacjach spokojnie możemy sobie na takie szaleństwo pozwolić. Wspominałam Wam o ozdobnych paskach. Zobaczcie, do tych wszystkich linianych spodni czy jakichś sukienek możemy wykorzystać taki pasek. Zobaczcie, do jakichś linianych spodni w kolorze takim naturalnym, czy nawet w jakimś kontraście na dzianinową sukienkę, czy linianą. I zawsze taka biżuteria urozmaici stylizację i będzie taki wakacyjny, letni akcent. Można równie dobrze założyć to jako korale. Nie musi to być pasek. To już zależy od Waszej inwencji. Biżuteria taka właśnie w klimacie letnim, plażowym, do wszystkich sukienek, lnów, ale nawet, wiecie, zwykły t-shirt taki bez rękawów, krótkie spodenki i taka biżuteria i macie świetną letnią stylizację. Reserved fajny komplet z shortami, ale tutaj jest wersja taka biało-czarna, w podobnym stylu, co mierzyłam, co pokazywałam Wam w zasadzie w Zarze. Naturalna bawełna, biały haft, też bardzo ciekawie wygląda ten komplet. Tutaj są dosyć krótkie spodenki i wąskie, także trzeba mierzyć, sprawdzić jak się będziecie czuły, ale też coś takiego ciekawego innego. O, i czarne shorty, takie ażurowe, bawełniane, one mają bawełnianą podszewkę, także też nie będą prześwitywać, ale dosyć krótkie. I tutaj już musicie same decydować, czy takie krótkie nosicie, czy wolicie te dłuższe. Ja zdecydowanie takie do połowy uda i mocno szerokie, jeśli chodzi o nogawkę. Tutaj też ciekawy zestaw taki ze spodniami. Te spodnie są, zwróćcie uwagę, wykończone takim obrąbkiem na dole, nie są proste. I do tego kamizelka. Myślę, że ona na gołe ciało się niekoniecznie nadaje, ale z jakimś t-shirtem w spodzie też fajnie będzie to wyglądać w letnich stylizacjach. Bardzo dużo wszędzie tych ażurów.
Spodenek widzę mnóstwo, jakie tylko chcecie fasony, kolory i muślin i hafty. I to też wszystko jest tak wykończone, zobaczcie, na pół okrągło, tak jak haft idzie. No bardzo fajne te zestawy latem na wakacje, na urlop. Taka rzecz też się przyda. Później samą koszulę na co dzień założycie do pracy z jasnymi spodniami, dżinsami, a z takimi shortami krótkimi świetnie będziecie wyglądały na urlopie. Oryginalny komplet ze spodniami, jeszcze takiego nie widziałam, taki bardziej na elegancko. Też spodnie szerokie na gumie, proste, ale ciekawa bluzka. Zobaczcie, z takim rękawem raglanowym, czyli tutaj nie ma tej linii ramiona, i z taką delikatną bluzką. I to bym się pokusiła o taki komplet, wiecie, nawet do wykorzystania gdzieś na jakieś wyjście z wysokimi butami. I to jest tkanina modal, także taka chłodna, bardzo komfortowa. Boho i ażury, powiem Wam, zdominowały wszystkie sklepy i jak to bywa, jak jest przesadnie, to już po prostu się pewnych rzeczy nie chce. I ja właśnie tak mam. Hafty i ten styl lubiałam od zawsze, ale jak jest go za dużo nagromadzonego na jednej powierzchni we wszystkich sklepach, to już powiem Wam szczerze, że szukam czegoś innego, tak żeby nie nosić tego, co wszyscy. Tu jest też bardzo fajna sukienka, lubię ten styl, ale jest podwójna, jest bardzo gruba na podszewce. Zaraz zobaczymy, z dużym dekoltem. Tutaj ciekawa rzecz, ażurowe spodnie na podszewce. No ta podszewka niestety jest elastyczna i błąd, powinna być bawełniana, to są takie krótkie shorty, ale latem na plażę, gdzieś na jakiś wakacyjny wypad. Pomysł bardzo fajny, ale sprawdzimy jeszcze skład, bo jeżeli tutaj będzie dużo poliestru, to będzie nam bardzo gorąco. Odrzucamy takie połączenia tkanin. No niestety 33% tylko bawełny, więc na upały nie polecam. Coś takiego możemy znaleźć naprawdę w 100% bawełnie. Lubię taki styl luźny, z szerokim odszyciem. O, to jest koszula dziewczyny na duże rozmiary. Tutaj spokojnie duży biust, takie okrąglejsze ramiona, kształt litery A, czyli schowa się brzuch, więc dla tych dziewczyn o figurze jabłko bardzo dobry krój. Z tym, że od razu mówię, rozchylamy tutaj, robimy dekolcik, tak żebyśmy nie były takie zawiązane pod szyję. To jest bawełna. Zobaczcie, to jest XS-ka, więc ten duży rozmiar naprawdę będzie już taki obszerny. Do tego założycie szerokie, jasne spodnie i będziecie świetnie wyglądały. Czy proste spodnie lubicie zwężane, mogą być zwężane, ale ta bluzka o takim właśnie kroju lekko rozszerzanym będzie bardzo fajnie latem wyglądać, nie będzie Wam gorąco. Tutaj się też zmieści taka obfitsza ręka. Sprawdzę jeszcze, do jakiego rozmiaru one są. Do L. No to więc podejrzewam, że ta L, a nawet się pokuszę, znajdę Wam, żeby udowodnić, że jeśli się tylko uda, że i w sieciówce możecie znaleźć coś dla siebie, jeśli chodzi o dziewczyny w większym rozmiarze. Spójrzcie, tutaj się spokojnie 50-52 zmieści, jaki jest szeroki rękaw. I też długość taka, ona pewnie będzie do połowy bioder, też nie będzie Was tak przytłaczać. Bardzo dobry krój bluzki. A jeśli jakiś letni sweterek, to na pewno musi być z naturalnych włókien. Tutaj jest 100% bawełny, poczekajcie, żebym nie była gołosłowna, 94 i 6 poliester, czyli troszeczkę ta nitka elastyczna, taka sztuczna będzie trzymała w ryzach tą nitkę bawełnianą, on się nie będzie tak rozciągał. I też świetny do shortów, do lnianych, szerokich spodni, do jakiejś szerokiej spódnicy. Jest mocno taki ażurowy, ale zobaczcie, jest na tyle gęsty, że nie będzie nam prześwitywał tutaj, nie będzie nam prześwitywała bielizna i ciało. Na chłodniejszy letni dzień świetny sweterek. Lubię takie rzeczy. No i kolor ma taki śmietankowy, który nam będzie pasował i do jeansu, i do różnych innych kolorów. Tutaj nawet jakieś spodnie takie, ale to bardzo grube. Nie, tutaj z tym żółtym niekoniecznie. Te kolory bardzo dobrze grają z lnami, z wszystkimi takimi naturalnymi kolorami i tkaninami. O, tutaj ciekawy zestaw, shorty, takie szersze i bluzka w formie kimona. To mi się podoba, coś oryginalnego, innego. Bluzkę można nosić jako bluzkę albo jako narzutkę do jakichś innych spodni, do spódnicy, na sukienkę z topem. Bardzo ciekawy zestaw
To bym chętnie nosiła. Zobaczymy tutaj. Wiskoza i len. No rewelacja. Wszystkie naturalne dodatki tutaj nam będą świetnie pasowały. I jeszcze do tego zestawu znalazłam od razu bardzo ładne klapki zamszowe, ale sprawdziłam i niestety wyściółka jest sztuczna. Szkoda, że nie skórzana. Fajny fason. Dużo takich krótkich, przeróżnego rodzaju topów, bluzeczek do szerokich spodni, do spódnic. O tutaj taki typowo letni, na goły brzuch, jak ktoś lubi i ma warunki, to można takie nosić. Ale wiecie co, tutaj można spodnie z wyższym stanem założyć i jakoś tam ukryć, jeśli ten top nie jest bardzo krótki. To też mi się podoba, taki nietypowy wzór, shorty i koszula i powiem Wam, że dla mnie mógłby to nosić nawet mężczyzna. Bo to są takie męskie wzory. Nie uważacie? Że to bardziej dla chłopaka i do tego fajne jakieś mokasyny albo na przykład espadryle. Panie operatorze, nosiłby Pan coś takiego? Z przyjemnością. No widzicie? Czyli jednak podmylili działy. Świetny zestaw. No a w kraby, nie czekaj, to jest krab, to jest homar, homary. No też mi to bardzo na męskie wygląda, nie na damskie. Dobrze, powiedzmy unisex. Kto chce, to zakłada.